Jarosław Wieczorek, zegarmistrz, Warszawa Słowackiego 22. Moja przygoda zaczęła się zegarmistrzostwem w 77 roku. Pochodzę w ogóle z Olsztyna, a przyjechałem do Warszawy na studia na Akademii Wychowania Fizycznego i mieszkałem w akademiku i z nudów po południu wieczorami chodziłem sobie po Warszawie i zupełnie przypadkiem trafiłem tutaj na Słowackiego 22, gdzie zegarmistrzem był niesamowicie przesympatyczny pan Jan Rudnicki. I pan Rudnicki zobaczył, że ja się interesuję zegarmistrzostwem, no i zaczął mnie wprowadzać w tajniki tego zawodu. No było coś dla mnie, to coś wspaniałego, bo był tak fajnym nauczycielem. Spowodowało to, że później zamiast pracować w swoim zawodzie wyuczonym, jednak zdecydowałem się zostać zegarmistrzem. No i przygoda z zegarkami trwa do dzisiejszego dnia i myślę, że jeszcze trochę. Zegarki są dla mnie czymś, wspaniałym. Praca zegarmistrza pozwoliła mi na realizowanie swoich zainteresowań poprzez różnorodność zegarków, poprzez zegarki ręczne, kieszonkowe, wiszące, stojące. Jest ogromna różnorodność zegarów i nauka ich naprawy po prostu pozwala mi na realizowanie swoich jakichś takich właśnie marzeń. Jest niesamowite to, że też dzięki tej pracy poznałem bardzo ciekawych, wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżają, oczywiście niespecjalnie, ale mieszkając za granicą, przyjeżdżają do mnie i naprawiam też im zegarki. Bardzo ciekawym był przykładem, jak klientowi naprawiałem zegarek z Brazylii, gdyż tam nikt nie chciał tego naprawić, bo zegarek był bardzo skorodowany. No i powiedział ten pan, że bardzo mu zależy, żeby go zrobić. No i oczywiście przyniósł tutaj. Ja sam tego nie zrobiłem przy współpracy z innym, jeszcze też starszym, wspaniałym zegarmistrzem. No, uratowaliśmy ten zegarek, było to takie dla nas wyzwanie. Uczył mnie tutaj i tylko i wyłącznie pan Jan, z którym pracowałem. To były wspaniałe dni właśnie. Musiałem niestety wtedy jeszcze w tamtych latach musiałem łączyć to naukę na uczelni z nauką zegarków. Ale ten pan był tak wyrozumiały. Wiedział, że muszę też jednak na uczelni się uczyć. W każdym bądź razie całą naukę moją wiedzę to zawdzięczam temu panu właśnie. Oba zawody są bardzo fajne. Jednak sam już nie wiem, chyba przez sympatię do pana mojego tutaj nauczyciela zegarków. Chyba to zadecydowało właśnie. I jednocześnie spokój w pracy, właśnie ta cisza, to mnie tak ukoiło, że postanowiłem jednak pracować, zostać w tym zawodzie. Zegarki to są takie urządzenia, które nie ma siły, muszą dawać spokój. Sama ich zasada działania jest, prawda? Są ciche. To nie są tramwaje ani pociągi. One dają dużo myślenia, ten czas upływający. Czas, którego nie da się zatrzymać. To jest, niestety byśmy chcieli, ale tego się nie da. Ale trzeba mu przywrócić równowagę, żeby te zegarki chodziły dobrze, żeby chodziły dokładnie. Moja praca rozpoczęła się właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, w 77 roku i zaczęła się od zegarków tylko i wyłącznie mechanicznych. Wtedy nie było zegarków na baterie. To były genialne czasy, gdyż właśnie tylko i wyłącznie
będzie słychać te ich tykanie, słychać zegarków wiszących i bicie, zegarków z kurantami, wybijanie melodii. To jest bardzo takie kojące, jeżeli się taki zegar uda zreperować, z czego klienci są niesamowicie zadowoleni. Te zegary są szczególnie jakąś pamiątką przede wszystkim, pamiątką od rodziców, od dziadów, pradziadów. Te zegary mają po 200 lat niektóre. Jeżeli taki zegar się uruchomi, jego działanie, jego bicie przypomina tym ludziom dzieciństwo. I to jest wspaniałe. Nieraz mam taką sytuację, że klienci właśnie, który został zegar uratowany, który nie chodził 50, 60, 70 lat i ten zegar zaczął działać, to po prostu klienci ze łzami w oczach przypominają sobie dzieciństwo, jak ten zegar kiedyś działał, jak oni mieli po paręnaście lat. I to dla mnie też jest w pewien sposób satysfakcja, że komuś daje radość. A tak jak wspomniałem też, że zegarki są bardzo różnorodne. Właśnie są te zegarki ręczne, kieszonkowe, wiszące, stojące, najróżniejsze. Oczywiście teraz, gdzie zegarki już są zegarkami, te zegarki bateryjne, kwarcowe, no nie, one są cichutkie, ale my musimy jednak coś słyszeć. A jak już jest zupełna cisza, nie słyszymy tego zegarka, no to się ten zegarek staje po prostu licznikiem. Praca zegarmistrza jest wspaniała. Trzeba to przede wszystkim lubić, kochać. Ale też oprócz tego to trzeba się przenieść do rzeczywistości. Najgorsze czasy to były koniec lat 70. i początek lat 80., gdzie były w kraju naszym różne przemiany i nastąpiły czasy takiej wstrętnej gangsterki, gdzie wszystkim się wydawało, że wszystko można, wszystko wolno. Przychodzili do mnie ludzie, którzy chcieli mi zapewnić bezpieczeństwo, ale za bezpieczeństwo to trzeba było płacić, prawda? Ale ja rozmawiałem z tymi ludźmi, ale po co? Czuję się bezpieczny, nikt mnie nie musi bronić. Ale oczywiście to były zwykłe, ordynarne wymuszanie haraczu. No, skończyło się tak, że tu prawie bójką z jednym z tych właśnie wyłudzaczy. No ale na całe szczęście to był tylko epizod. No i już nie powtórzyło się to. Także tu jest różne sytuacje przez ten okres 47 lat. To były czasy, jak to się mówi, spokoju i czasy burzy. Ale na całe szczęście tego spokoju było zdecydowanie więcej. Naprawiając zegarki, to mam takie poczucie, że te zegarki leczę, ale też i leczę w ten sposób duże klientów, gdyż klienci, jeżeli przynoszą do mnie zegarek zepsuty, który się do niczego według nich nie nadaje, a później ten zegarek naprawię i widzę uśmiech na twarzy klienta, jak wcześniej wspomniałem, prawda, jeżeli jest to zegarek jeszcze bardzo stary, który nie chodził kilkadziesiąt lat, a ten zegarek zaczął chodzić i jak widzę uśmiech na twarzy klienta, klientki, którzy sobie przypominają ten zegarek, jakby byli dziećmi, to jest dla mnie bardzo, bardzo wzruszające i bardzo sympatyczne uczucie. Jeżeli zegarek zaczyna chodzić, no to oczywiście ja jestem zadowolony, klienci również, bo życie się składa z różnych etapów, prawda? Muszą klienci zdążyć na czas, muszą umówieni, są różne spotkania. No i
I zegarek po prostu w ten sposób im to wszystko umożliwia, jak nam wszystkim zresztą. Generalnie rzecz biorąc, to jakby powiem, że i tak tego się nie da. Mogę nawet tak na przykład zatrzymać zegarek albo go cofnąć, prawda? Natomiast czasu to się nie da, ale gdyby jakoś mi się udało, prawda? No to, bym cofnął. Cofnąłbym czas do momentu, jak się urodziły mi dzieci. Jak były malutkie, te ich uśmiechy, te ich krzyki pierwsze. To było coś pięknego. Tak, do tego momentu bym cofnął. Jakbym mógł cofnąć, to też bym na przykład się cofnął o 30 lat. To wtedy byłem młodszy. Ale i tak bym robił wszystko to samo, co teraz. Tylko to, żebym był młodszy, miałbym więcej włosów. I nie byłbym taki brzydki. Z uwagi na to, że jestem zegarmistrzem, to według mnie, żeby dobrze wykorzystać ten czas, który nam niesamowicie szybko ucieka, to trzeba zacząć od samego rana. Jak się obudzimy, trzeba spojrzeć w okno, zobaczyć. Żyjemy, obudziliśmy się, już powinniśmy się cieszyć. Prawda? Jest słońce, jest nowy dzień się zaczyna, ciekawy. Pewnie, że są smutki i radości, ale tego nie brać sobie do głowy. Cieszyć się tym, co mamy, co jest, dążyć, żeby było, prawda? Jeszcze lepiej, żeby ludzie byli lepsi. Jak my będziemy, to i ludzie też będą lepsi. A więc tutaj czas ma ogromne znaczenie, bo musimy zdążyć robić to wszystko szybko, bo czas tak szybko ucieka i nie zdążymy później. Później w pewnym wieku człowiek powie: Boże, ile ja bym jeszcze mógł zrobić. A tu już się okazuje, że to już nie za twojej bytności. Spóźniłeś się. Musimy koniecznie wykorzystać ten czas. Róbmy dobrze, róbmy swoje, co lubimy, co kochamy. Kochajmy ludzi. I będziemy się cieszyć tym czasem, dopóki jest nam dany. Jeżeli ktoś ma gorszy czas, gorszy dzień, obudził się i już jest smutny, prawda? Bym mu polecił, co? Spójrz na zegarek. Zobaczysz, która jest godzina, prawda? Ile jeszcze masz przed sobą do zrobienia? Ile jeszcze cię czeka ciekawych rzeczy w tym dniu, w tygodniu, w miesiącu czy w roku, prawda? Trzeba odrzucać wszystkie złe te sprawy, na których nie mamy żadnego wpływu. Nie bierzmy tego pod uwagę. Jest to trudne oczywiście, ale starajmy się doskonalić. Pracuję przez tyle lat. Praca mnie nauczyła czego? Cierpliwości, spokoju, wytrwałości, szacunku do ludzi, którego też wymagam, też od ludzi też wymagam tego samego. I to wszystko, wydaje mi się, że właśnie te wszystkie te aspekty, o których wcześniej wspomniałem, powodują, że lepiej jest mi żyć. Jestem bardziej wtedy zadowolony, uśmiechnięty, bo jak widzę, że klienci są uśmiechnięci, to ja tak samo jestem uśmiechnięty. Pierwszy zegarek naprawiłem w 1977 roku. To był jedyny, nie jedyny, pierwszy, który zrobiłem w całości i zaakceptował moją pracę mój szef, pan Jan Rudnicki. To był zegarek radziecki, sportywny, pamiętam, tak. No oczywiście cała praca polegała na tym, na rozebraniu tego zegarka. On był bardzo zniszczony, był skorodowany. Musiałem tą całą korozję usunąć. Był bardzo wychodzony, tam luzy niesamowite były w tym zegarze. Oczywiście musiałem go rozebrać na drobny maczek, łącznie ze wszystkimi śrubeczkami, sprężynami.
przyczynę musiałem wyjąć z tego zegarka. No i oczywiście to się wszystko wtedy wkłada do tak zwanej czyszczarki. No i tam w tej czyszczarce on się czyści. Czyści się w płynie, później w jednej, drugiej benzynie. I ten zegarek zupełnie wówczas wygląda inaczej. No i rozpoczyna się proces składania tego zegarka. Po złożeniu zegarka trzeba go wtedy jeszcze naoliwić, wyregulować. Ale ten zegarek się tak pięknie wtedy świeci, on tak pięknie wygląda. No, ja byłem niesamowicie zachwycony tą moją pracą. No i nie powiem, szef też był zadowolony. I to mnie właśnie tak pociągnęło właśnie do naprawy dalszych zegarków, no i coraz dalej i jeszcze. Oczywiście później było coraz trudniej, bo szef już nie dawał mi takie, wtedy to był taki łatwy zegarek. Dla mnie trudny oczywiście, jako pierwszy, ale później już przyszły zegarki z automatycznym naciągiem, prawda, gdy się chodzą te zegarki, jeżeli będziemy ruszać rączką, wtedy się nakręca ten zegarek, albo zegarki ze stoperami. No, tam to już jest w ogóle bajka, a jeszcze zegarki połączone, automat, stoper, kalendarz. No to tak zwane chronometry, no to są bardzo skomplikowane, bo tam tej części jest od groma. No ale to właśnie wszystko w trakcie mojej nauki coraz takie ciekawsze zegarki mi dawał mój szef. No i tak się uczyłem właśnie. W mojej karierze, w mojej pracy długoletniej zdarzały się różne zegarki, prawda? I zwykle tanie, beznadziejne niektóre. Ale też trafiały się zegarki oczywiście wspaniałe, genialne. No najdroższym zegarkiem to był zegarek Patek Philippe. No to już taka klasa najwyższa tych zegarków. Pamiętam, klient mi przyniósł, ale wcześniej przyniósł mi zegarek swojej żony, zegarek Rolex. Złoty, piękny Rolex damski. No i oczywiście to też jest genialny zegarek, bardzo fajny, ale no i wypisuje kartę klientowi, a klient mówi: nie, panie Mirku, pan mi nie daje żadnej kartki. Ja mówię, no dla zabezpieczenia przecież pan musi. A nie, po co mi to taki zegarek? Bo na drugi dzień właśnie przyniósł mi swój zegarek, Patek Philippe. No i oczywiście już wtedy kartkę musiałem wypisać, oczywiście zawsze to robię. No i to jest zegarek, może nie jest skomplikowany, nie jest taki skomplikowany, to są zegarki takie jak inne, ale po prostu jest niesamowicie drogi. No i wtedy coś tam z tyłu głowy zawsze podszeptuje: uważaj. No bo tutaj już nie można sobie pozwolić, prawda, na jakieś zachwianie, coś. Musi być niesamowita koncentracja. Dlatego takie zegarki to ja zazwyczaj robię właśnie jak nikogo nie ma. Albo późno wieczorem, albo rano tutaj. Jeszcze jak klienci nie przychodzą. No prezenty są różne. Ja jako zegarmistrz to oczywiście, że dałbym zegarek, bo jest to fajna rzecz, jest to dla mężczyzny, to jest jedyna biżuteria. Dla pań, to jest różnie, bo paniom to można tych zegarków dawać, a i tak będzie mało, bo panie to mają tak do różnej kiecki zegarek, prawda, tam do biżuterii, do kurtki, do spodni, do torebki, do wszystkiego i musi ten zegarek pasować, a mężczyzna ma swój jakiś ulubiony, jakiś tam, prawda, no i go by sobie nosił. Tak, to jest jedyna taka biżuteria i jako właśnie prezent to jest fajne, bo może to być zegarek garniturowy, prawda? Może być to zegarek sportowy, zależy kto jaką wykonuje pracę, jaki ma charakter, prawda? Czy jest raptowny, czy jest spokojny. Do tego też zegarek właśnie, bo nie może mieć zegarek człowiek spokojny, prawda, cichy,
niestety nie mam już mamy. Ale jak mama moja żyła, to przede wszystkim dałem jej, obcałowałem ją całą. Później dałem jej kwiaty. Podziękowałem za tyle, za wszystko, co zrobiła dla mnie. I dałem też jej zegarek. Także dałbym zawsze. Jak słyszycie, to jest różne tykanie. Każdy zegar, niby wszystkie są takie same, ale każdy z nich inaczej tyka. Prawda? Tutaj na przykład, mamy zegarek. To jest jednodniowy zegar z bujającą się laleczką. To jest zegar jeszcze sprężynowy, nie na baterię. Właśnie to jest bardzo ciekawe. Kiedyś właśnie takie robili zegary. To jest bardzo ładny zegar. Niesamowicie śliczny, prawda? Natomiast jego pochodzenie to jest gdzieś tak rok 1920. I zawsze się zastanawiam, jak w tamtych latach, to jest 100 lat temu, prawda, ponad, jak ten malunek, to wszystko jest tak zrobione, że człowiek by chętnie zerwał tę śliwkę, prawda, tak ładnie to zrobione. A z kolei, nawiązując tutaj do zegarów, to bardzo, mam duży sentyment, darzę sentymentem zegar, przepraszam, że tak pokazuję nieładnie bo to jest zegar podarowany przez mojego właśnie szefa. I to jest zegar, dlatego między innymi wisi na czołowym miejscu. Te tykanie zegarów, to powiem szczerze, że jak tak siedzę sobie i robię te zegarki i one mi tak tykają albo biją też, to jest to dopiero miód na moje serduszko po prostu. Uwielbiam to po prostu. Uwielbiam. Każdy dzień rozpoczynam właśnie jak przychodzę do pracy, od nastawiania zegarków, od ich uruchamiania, bo to jest dla mnie po prostu lekarstwo na moje uszy. Opowiadałem wam o tych zegarkach, o czasie, który płynie bardzo szybko. Jest taki apel gorący. Słuchajcie, wykorzystajcie ten czas, który ja wam daję. Zegarkowy czas. Rano jak spojrzycie na zegary, przypomnijcie sobie naszą rozmowę i wykorzystajcie każdą godzinę, każdą minutę najpierw, każdą godzinę wykorzystajcie to dobrze, żebyście byli pewni, że dobrze zrobiliście, dobrze czyńcie. Pomagajcie innym ludziom. Bądźcie dobrzy dla rodziny, bądźcie dobrzy dla wszystkich dookoła. I róbcie to jak najszybciej, bo naprawdę ten czas biegnie nieubłagalnie. I żeby nie było tak, że wiecie, przyjdzie okres, że powiecie sobie sami, jejku, ile ja jeszcze mam do zrobienia, ale już chyba mi się tego nie uda zrobić wszystkiego, co zaplanowałem. Także wykorzystajcie ten czas i cieszcie się tym czasem. Jeżeli wam się podobało moja rozmowa z wami, napiszcie w komentarzach, czy fajnie było, czy zainteresowaliście się tym tematem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jakieś niejasności, to zawsze proszę dać znać. Oczywiście bardzo was proszę o dalsze oglądanie takiego typu programów. Do zobaczenia, cześć!